Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Stanisław Kruszona-Barełkowski i dziś wyjątkowo w roli prowadzącego, ponieważ Bartłomiej Radziejewski z przyczyn zdrowotnych nie mógł dzisiejszego programu poprowadzić. Ja to uczynię i mam nadzieję, że godnie go zastąpię. Witam mojego gościa, doktora Krzysztofa Raka. Czołem Panie Stanisławie, serdecznie pozdrawiamy Bartka i życzymy mu powrotu do zdrowia. Tak jest. Bardzo wiele dzieje się w świecie geopolityki. Dziś chciałbym pochylić się szczególnie nad perspektywą amerykańską, nad tym, co administracja Trumpa robi w kontekście Ukrainy, co mówi, jak możemy to postrzegać. Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że Ukraina może wygrać tę wojnę, może wygrać wojnę z Rosją. Ukraina może nawet odzyskać terytoria, które zostały utracone. Co więcej, Amerykanie także zgodzili się na to, żeby Ukraińcy atakowali Rosję w głębi jej terytorium. Jak możemy to postrzegać z perspektywy tego, co jeszcze działo się miesiąc temu, o tym, że Trump mówił do Zełenskiego, że ten nie ma kart, a dziś może wygrać wojnę. Jak to wszystko postrzegać, panie doktorze? Trump moim zdaniem niczym nie różni się od innych polityków, innych ekspertów, bo w sprawach ukraińskich panuje przeciwny zamęt. W jednym miesiącu słyszymy, miesiąc temu dokładnie było tak, że to Rosja wygrywa tę wojnę. Teraz w tym miesiącu od kilku dosłownie dni widzimy, że Ukraina wygrywa tę wojnę. Panuje zamęt i ten zamęt chyba w dużej mierze, on oczywiście jest wywołany celowo, tak? Przez różnorodne siły, które mają w tym różnorodne interesy, ale to też wynika moim zdaniem w dużej mierze z dzisiejszej natury mediów, które nie są zainteresowane tym, jak jest i wyjaśnieniem tego, jak jest, tylko tymi clickbaitami, popularnością. I dlatego muszą być takie tytuły, że to zwyciężamy, a to przegrywamy, a to Ukraina zwycięża, a to Ukraina przegrywa, a to Rosja już zwyciężyła, a to Rosja teraz przegrywa. I to tak w kółko, Macieju, wniosek z tego, że to tym, co piszą media, nie ma się co przejmować, to co piszą i o czym mówią media. I politycy się do tego dostosowują, i Trump też się do tego dostosowuje, formułując takie, a nie inne komunikaty. Oczywiście to nie jest tak, że to jest tylko w przypadku Trumpa, to mamy do czynienia z klikalnością, tak? To jest chyba o wiele większy problem, bo Trump zorientował się, że nie da się porozumieć chyba, czy na razie nie da się porozumieć z Władimirem Putinem, i w ten sposób jakby odreagowywuje swoje oczekiwania, a właściwie swoją klęskę, bo pamiętamy, jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Trump obiecywał, że dosłownie kilka godzin potrzebuje, czy kilkadziesiąt godzin potrzebuje, żeby zawrzeć pokój z prezydentem Federacji Rosyjskiej, że ma taka sugestia była, że ma tak wielki talent i jest tak wielką osobowością, że uczyni to bez trudu. I jeszcze do niedawna taką miał nadzieję. Ja przypomnę, na marginesie szczytu na Alasce, tam padły takie słowa, czy w jednym chyba z wywiadów, że Trump mówił, że to wręcz Władimir Putin robi to dla niego. Jeszcze na Alasce Trump miał nadzieję, że ten deal już jest na wyciągnięcie ręki. Tymczasem tego dealu nie ma. Nie ma. A czy I teraz jest jedna uwaga jeszcze. Dobra. I teraz zmieniają się reakcje werbalne Trumpa. Ja nie przesądzam, czy zmieni się równocześnie polityka, bo słowa i czyny to nie zawsze znaczą to samo, a w przypadku Trumpa one bardzo często się rozjeżdżają. Na pewno mamy do czynienia, na podstawie tych słów można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym poczuciem zawodu, jaki Trump ma do Władimira Putina, zawodu, że nie udało się do tej pory zawrzeć tego dealu. Ale czy
te działania, które jednak jakieś mają miejsce, tak? No bo wiadomo, że kwestia pozwolenia na to zestrzeliwanie w głębi Rosji no jest werbalna, no ale jest jakimś przesunięciem tej granicy czerwonej linii ze strony amerykańskiej, czy także chociażby pozwolenie na przekazywanie tomahawków dla Ukrainy. Czy to także... Ale te tomahawki, my nie wiemy, to są wszystko słowa. I to Okay. są najczęściej jakieś spekulacje medialne, ktoś się na coś tam powołuje i w ogóle cała nasza komunikacja wokół Ukrainy na tym polega. No, nie mamy informacji ze źródła, czyli nie mamy informacji, no na przykład z chociażby od jakiegoś wysokiego rangą oficera Pentagonu, który by powiedział, to zrobiliśmy tak, bo potem się okazuje, że jest jakieś przyzwolenie, ale to przyzwolenie jest też ograniczone, jak do tej pory zresztą było. To przyzwolenie było obwarowane masą różnego rodzaju zastrzeżeń, warunków, a my tak prosto mówimy, no to już są tomahawki, będą tomahawkami Ukraińcy walili w Moskwę, a najlepiej w Kreml. No i będziemy mieli, że Ameryka pozwoliła walić Putina rakietami samosterującymi. No. Ja tego nie widzę. To są wszystko spekulacje i to są tego typu spekulacje właśnie. A to, że Ukraina wygrywa, a to, że Ukraina przegrywa, a to, że Rosja wygrywa, a to, że Rosja przegrywa. Prawda jest taka, że od końca 2022 roku front jest relatywnie stały. Rosjanie, i to też wiemy, zdobyli w tym okresie, mówię od końca 2020 roku, jakiś promil terytorium ukraińskiego i to, co wiemy, to jest to, że panuje pad na linii frontu i w tej wojnie panuje pad. Nikt nie przegrywa i nikt nie wygrywa. No tylko, że no co to jest za komunikat, że zacznie mówić, że panuje pad? No nikt nie jest tym zainteresowany, nikt nie kliknie. No ale z drugiej strony no, ja już bym powiedział, ja mówię, ja już nawet nie czytam tych bzdur, bo ja widzę, że to są bzdury, jak czytam te tytuły. Front, jeszcze raz powtarzam, front jest w miarę, czy w miarę, jak na te dosyć duży obszar jest stabilny, żadne z wojsk nie jest w stanie przechylić szali na własną korzyść. To jest zresztą to, o czym mówił w 2023 roku generał Załużny, tak? Że ani Ukraina, ani Rosja nie są w stanie na polu walki przeważyć szali na swoją własną korzyść. Kropka. I nic się nie zmienia, no tylko, że jakbyśmy przy tych prawdziwych komunikatach obstawali, no to w ogóle by dziennikarze nic nie zarobili, tak? Media by tutaj nic nie zarobili, bo nikt nie jest zainteresowany komunikatem nihilnowi, nic się nie zmienia. No dobrze, ale czy tutaj nie ma dwóch porządków, czyli porządek medialny i porządek polityczny? I zadam takie pytanie. Czy jeśli Amerykanie wcześniej mówili o tym, że Ukraina nie ma kart, Ukraińcy nie mają szansy na zwycięstwo i w ten sposób chcieli w jakiś sposób dojść do porozumienia, do pokoju bardziej już na zasadach powiedzmy Rosji, był szczyt Trump-Putin i nie doszło do porozumienia. Teraz mówią to dokładnie rzecz odwrotną. To czy w takim razie nie oznacza to tego, że Amerykanie nie mają nic do powiedzenia w kontekście tego konfliktu, że nie mają żadnego wpływu na to, co tam się dzieje? Nie, oczywiście, że to tak, że to nie znaczy. Mają wpływ i mają wpływ ogromny, ale znowu z tymi kartami. No jak to było z tymi kartami? Przypomnijmy sobie spotkanie Zełenski-Trump w gabinecie owalnym. I to był moment, kiedy Trump starał się zmusić Zełenskiego no właśnie do zawarcia pokoju i do zawarcia pokoju na takich bardzo niekorzystnych dla Zełenskiego warunkach, bo wyraźnie się mówiło, ta rozmowa była o tym, że Stany Zjednoczone nie dadzą żadnych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. I oto był ten spór. No i wtedy Trump używa argumentu, no bierz to, co
masz, czyli jakieś gwarancje ekonomiczne, bierz tą, podpisuj tę umowę ekonomiczną, bo do gwarancji militarnych od nas nie dostaniesz. Bierz to, co masz, bo nie masz kart. No to są negocjacje, to są polityczne negocjacje, to jest sztuka negocjacji. A sztuka negocjacji no też polega na tym, żeby trochę blefować i my tego nie możemy. Blef w negocjacjach jest absolutnie podstawą. Jeśli chce się coś wynegocjować powyżej, coś kupić powyżej, poniżej realnego kosztu, czyli zyskać na tej transakcji, no trzeba blefować, no i nie ma się co dziwić. No dobrze, ale to mi się możemy wydaje, że jednak musimy po owocach ich poznać i owoce tego są takie, że nie ma pokoju i na tamtym etapie nie zakończyła się wojna i na tym etapie nie zakończyła się wojna. Te negocjacje strony amerykańskiej nic nie wnoszą, póki co. No, negocjacje, no, wie pan, strona amerykańska, jeszcze jest strona rosyjska. To nie jest tak. Te negocjacje są, jest strona rosyjska, strona ukraińska, strona europejska. To są bardzo skomplikowane negocjacje wielostronne, o których my przecież dużo nie wiemy, bo nie wiemy, co się dzieje w zaciszu dyplomatycznych gabinetów. No wiemy tylko tyle, że ten deal, ten pokój nie został zawarty. No dzisiaj możemy z tej perspektywy powiedzieć, czy to podejście, które zastosował Trump i Putin, że że rzucamy się na wynegocjowanie umowy pokojowej, a nie zawieszenia broni, no czy ono w ogóle mogło przynieść jakiekolwiek skutki. No i ja obserwując wtedy to, co się działo, no zakładałem, wydaje mi się logicznie, że skoro obie strony mówią, że zawieramy układ pokojowy, a to już jest skomplikowane, no bo to układ pokojowy to zawiera się traktat, w których reguluje się skutki wojny. To jest masa spraw. To nie jest tylko rozgraniczenie, wytyczenie na nowo granicy. To jest kwestia tego, co zrobimy z ludnością znajdującą się chociażby na terenach zdobytych przez Rosję, etc., etc. To jest masa uregulowań. Ja zakładałem, że no oni, skoro mówią o umowie pokojowej, no to w pewnych rzeczach są dogadani, no a się okazuje, że nie są dogadani. No. I widzimy, że jakby nic specjalnie się znowu, bo to jest ważne, no tak, że nic się nie zmienia, że politycy próbują i politycy próbowali zaklinać rzeczywistość i pierwszym tym zaklinaczem rzeczywistości był oczywiście Trump, bo no, z dzisiejszej perspektywy no, możemy to w ten sposób skomentować. No tak, Trump wierzył w to, że jest geniuszem dealu, że potrafi zawrzeć tę umowę, że i my też uwierzyliśmy, że coś jest więcej. Tymczasem nic więcej nie ma. Witkow, który był tutaj pośrednikiem, niczego nie załatwił. Rosjanie najwyraźniej nie mają najmniejszej ochoty rozmawiać chcą kontynuować, przynajmniej na dziś dzień, chcą kontynuować tę wojnę, bo no, tak mi się wydaje, z mojej perspektywy to te warunki pokojowe, o których się mówiło, przynajmniej ogólnie, one były dla Rosji bardzo korzystne. I tym bardziej korzystne, że to byłby taki układ pokojowy, no, w którym Rosjanie de facto by wyszli jako siła zwycięska, no bo status quo na terytorium Ukrainy, ten, który powstał w wyniku wojny, zostałby prawie w całości zachowany i Rosja mogłaby wrócić do biznesu z mocarstwami zachodnimi, ze Stanami Zjednoczonymi, do business as usual. No to moim zdaniem jest to bardzo, bardzo korzystne. Ale no znowu, jak widać, no tutaj Putin ma jakieś predylekcje, ja bym to nazwał predylekcje ideologiczno
geopolityczne i nie kalkuluje takim interesem Rosji jako państwa, no tylko kalkuluje jakimś ideologicznym interesem matuszki Rosji, rozszerzania nieistniejącego imperium. No ale póki co tak naprawdę ten pad, który obowiązuje, no właśnie, na czyją jest korzyść? Czy ktokolwiek tutaj, można powiedzieć, z tego się cieszy? Czy to jest sytuacja dobra dla Amerykanów? Czy to jest sytuacja dobra dla Rosjan, Ukraińców? Pewnie nie. Jak to pan postrzega? Komu zależy, żeby utrzymywać? To jest wojna. Teoretycznie rzecz biorąc, wojna nie jest stanem niekorzystnym dla żadnej ze stron, chociażby z tego względu, że to jest taki stan podwyższonego ryzyka i nie wiadomo, w jaki sposób ta wojna się będzie przebiegała i w jaki sposób się skończy. No ale ci główni gracze, jak widać, myślą no, trochę inaczej niż my. No, my też wiele nie wiemy, no bo znowu jak ten deal był na agendzie, ten deal pokojowy był na agendzie, no to z Moskwy dochodziły do nas takie informacje, że ta frakcja, nazwijmy to biurokratów, menedżerów, wzięła górę nad frakcją siłowików, no i przekonała Putina, że no, kończmy musimy w tej chwili skończyć tę wojnę. Co najmniej musi być to tak zwana pieredyszka, czyli wytchnienie, no bo mamy problemy, narastające problemy gospodarcze i problemy społeczne. No ale jest i druga frakcja, tak, frakcja siłowików, która no niby nie uzyskała tego, co obiecywała, no bo wedle frakcji siłowików Putin idąc na wojnę liczył na to, że zdobędzie kontrolę nad polityką ukraińską, tak, że zainstaluje w Kijowie reżim, którym będzie można z Kremla sterować. Tak, no to wiemy, że to się nie udało. No i teraz pytanie jest, na co Putin liczy. No Putin może się bać prostych rzeczy. On może właśnie ze względu na naciski siłowików, a to jest bardzo silna frakcja, on może obawiać się tego, że gdyby dzisiaj zakończył wojnę, może mieć kłopoty ze swoją władzą. No i generalnie zakończenie wojny z perspektywy Putina no, może przynieść no, jakieś niepokoje społeczne i tego Putin się może obawiać. To kontynuowanie tej wojny, takiej wojny ograniczonej, no nie zagraża bezpośrednio jego reżimowi. On potrafi tym wewnętrznie zarządzać. Pytanie jest, co będzie, jak ta wojna się skończy. No z drugiej strony Zachód jakby no tutaj nie ma też specjalnie wiele. To jest problem dla Zachodu. No mamy do czynienia teraz z bardzo poważną, mam nadzieję, tak, reorientacją polityki bezpieczeństwa NATO, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i dostosowywania się do tych nowych wyzwań, które pokazała ta wojna. Dopóki ten konflikt jest konfliktem kontrolowanym, a moim zdaniem on jest kontrolowany. I dlatego ja nie wierzę w to, że Amerykanie dadzą tomahawki i dadzą zgodę na to, żeby tymi tomahawkami uderzać na przykład w Kreml czy w Moskwę. Dopóki ten konflikt jest konfliktem ograniczonym, to znaczy z jednej strony Rosja na przykład nie używa broni atomowej, Rosja nie wprowadza pełnej mobilizacji i ten konflikt tak trwa,
no to można powiedzieć, że to ryzyko jest cały czas dla wszystkich głównych aktorów ograniczone. No i no, już myśmy się do tego wszystkiego przyzwyczaili. No pytanie jest tylko tyle, na ile Ukraina jest w stanie wytrzymać społecznie, gospodarczo i politycznie skutki tego konfliktu, no bo to jakby to się dzieje na jej terytorium i ona ma tutaj jakby największy problem, no ale też dochodzą nas głosy, no że no właśnie teraz Ukraina zwycięża, tak? No mamy teraz narrację, że Ukraina zwycięża, czyli a te narracje są wybudowane na pewnych sygnałach dochodzących z Kijowa, no że jakoś damy radę i ten konflikt będziemy w stanie jakoś kontynuować. No i to tak tu chyba raczej o to chodzi, tak, że ten pad będzie nadal trwał, aż któraś ze stron, z tych głównych stron, albo być może to w gruncie rzeczy chodzi o Putina, aż Rosjanie, aż na przykład no coś zacznie mocno zacznie nawalać w gospodarka rosyjska. Tak? No właśnie, to tutaj przerwę, bo Radosław Sikorski właśnie w ten sposób powiedział w ostatnim wywiadzie, że ta wojna może się skończyć podobnie jak I wojna światowa, czyli z końcem surowców, z końcem właśnie tym gospodarczym, można powiedzieć. I tak samo pojawiały się głosy w obrębie amerykańskich ekspertów, że to właśnie jest taki moment, że Rosja gospodarczo ma duże problemy i z tego względu Trump zmienił tę swoją narrację, retorykę odnośnie tego, kto tę wojnę wygrywa i kto może ją wygrać ostatecznie. Jak pan to postrzega? No to znowu z tymi narracjami. Ja już pamiętam pół roku temu i tu nasi wybitni specjaliści opowiadali, że tuż Rosja już się rozpada, już jest koniec Rosji. No to są... A znowu, jakie były fakty? No, pamiętamy, że Rosja przystępując do wojny dysponowała funduszem, to było kilkaset miliardów dolarów, takim funduszem zapasowym i ten funduszem, który zaoszczędziła handlując między innymi węglowodorami. No i ten fundusz służył, tak, posłużył do prowadzenia wojny. Notabene ta wojna nie miała trwać tak długo. No pamiętajmy, że w kalkulacjach Kremla, Putina i jego współpracowników ta wojna miała trwać dosłownie kilka tygodni, kilka miesięcy i miała zakończyć się, jeszcze raz to powtarzam, kontrolą Rosji nad Ukrainą. No i to bardzo często tak bywa w polityce, że skutki są inne od tych, które oczekiwaliśmy, skutki naszych działań politycznych. No i potem musimy się do tych zmieniających się skutków i okoliczności dostosowywać. No i Rosjanie potrafią się do tego dostosować. No i ten fundusz miał wystarczyć na co najmniej 3 lata. No i mamy te 3 lata, czyli prawdopodobnie to jeszcze musi trochę potrwać, pewnie rok, 2. To wszystko też zależy od sankcji, jakości sankcji. To wszystko zależy też od wsparcia Chin i innych państw BRICS-u, jakie oni udzielają gospodarce rosyjskiej. No na razie moim zdaniem to nie jest tak, że Ukraina wygrywa, bo się zaraz okaże, że za miesiąc, za 2 Rosja będzie wygrywała. Ten pad będzie trwał. Chyba że zajdzie coś nieprzewidzialnego. My nie mamy dzisiaj, ja nie znam analityka, który by wskazał na taki rzeczywiście przekonywujący czynnik, który by pozwolił nam wyciągać wniosek, że ta wojna może dojść w szybkim tempie do zakończenia. Mieliśmy, sprawdzam, te rozmowy na Alasce
wydawały się prowadzić do jej zakończenia, no bo teoretycznie rzecz biorąc, Putin mógłby osiągnąć korzystny dla siebie pokój. Putin tę propozycję Trumpa odrzucił. No z tego możemy wyciągać wniosek, Putin jest gotowy kontynuować tę wojnę. I chociażby z tego wynika, że no opowieści o tym, że już Ukraina wygrywa, one są jednak przedwczesne. To uczciwie chciałbym zapytać, czy w takim razie my, jako obserwatorzy tej sytuacji, mamy jakiekolwiek możliwości, aparat poznawczy, żeby móc stwierdzić na tym etapie, czy później, czy wcześniej, czy rzeczywiście to idzie ku końcowi, bo tak naprawdę my się zastanawiamy na tym już od wielu, wielu miesięcy i to pytanie już jest wręcz ceremonialne. Czy już będzie koniec wojny? Tak naprawdę, czy to pytanie ma sens? No wiadomo, że wojna musi się kiedyś skończyć. No cudów nie ma, tak? No, wojna nie może trwać wiecznie i z różnych względów chcielibyśmy, żeby ta wojna się skończyła. No, ale pytanie kiedy? Dlaczego my byśmy na przykład chcieli? No bo chcielibyśmy mieć jakiś już spokój, jakąś stabilizację za naszą granicą wschodnią, no bo jednak granicząc z Ukrainą, graniczymy ze strefą konfliktu, tak? To dla naszego samopoczucia, ale chociażby dla naszej gospodarki, dla naszego standingu gospodarczego. To jest bardzo ważne. No ale no, nie wiemy kiedy, no bo to jest wszystko wróżenie. Musielibyśmy widzieć, co się dzieje w głowie Putina i jakie są układy na Kremlu. Tego nie wiemy. No I powiedzmy sobie uczciwie, no jest małe, być może służby amerykańskie coś na ten temat wiedzą, ale to nie wychodzi. Jak widzimy, to specjalnie nie wychodzi. No bo ja wiem, że to jest, wszyscy by oczekiwali od nas, żebyśmy zdradzali tu jakieś tajemnice, a my mówimy, że nie znamy tych tajemnic, no ale niestety tych tajemnic nikt nie zna i tutaj trzeba zachować głęboko, znaczy daleko posuniętą ostrożność, no, bo dopóki te ruchy wojsk na froncie, to tam jest o kilkaset metrów, kilka kilometrów tygodniowo, no to wiadomo, że żadnego przełomu nie ma. Dzisiaj ta wojna już jest wojną pozycyjną, wojną na przetrwanie, no i wszystko zależy właśnie od jakby woli przywódców kontynuowania tej wojny i tego, jak długo te obydwa państwa są tę wojnę w stanie wytrzymać. Ja postawiłbym tezę, że to pewnie jeszcze z rok jedno i drugie państwo jest w stanie tę wojnę wytrzymać. I skoro Putin nie przyjął tak korzystnych warunków od Trumpa, no to ta wojna się po prostu szybko nie skończy. No chyba, że jest tak, że trwają negocjacje, o których my nie wiemy i teraz strony są w takim momencie, w którym po prostu bardzo wysoko negocjują, no po to, żeby potem zejść do porozumienia, że obserwujemy proces negocjacyjny tak naprawdę. No ale tego też nie wiemy. No, tu niestety jesteśmy skazani na wróżenie z fusów, dlatego ja bym postawił tezę, skoro przekonuję, że ani Rosja nie wygrywa, ani nie przegrywa i ani Ukraina nie wygrywa, ani nie przegrywa, skoro od końca 2022 roku mamy pad, no to ten pad może jeszcze trwać, bo to będzie taka wojna na wycieńczenie i wszystko wskazuje też na to, że z tej strony jeszcze w stanie są prowadzić wojnę w ten sam sposób. Ta wojna może jeszcze trwać. No i tyle.
Wczoraj Donald Tusk, wiem, że nie lubimy wchodzić w kwestie personalne, ale premier polskiego rządu powiedział, że wojna na Ukrainie to jest nasza wojna. Czy to cokolwiek oznacza, czy to tylko znowu retoryka, słowa szekspirowskie? No to jest retoryka oczywiście polityczna, tak? To nie jest nasza wojna, bo my stroną wojny nie jesteśmy. NATO nie jest też stroną w tej wojnie. Ja bym się tymi słowami w ogóle nie przejmował. No. Okay. To jest wojna i to Putin mówi, że tę wojnę wypowiada Zachodowi, ale no to jest też tak, że politycy, którzy mają problemy wewnętrzne, lubią zwracać uwagę na zagrożenia zewnętrzne. No tak, dokładnie w takiej sytuacji jest Donald Tusk i ja bym to tak rozumiał. Okej. Ostatnie pytanie odnośnie sprawy ukraińskiej stricte. Jak pan postrzega politykę prowadzoną przez prezydenta Zełenskiego, który właśnie w zeszłym miesiącu w Waszyngtonie nie poszedł, można powiedzieć, ani o krok w tył, nie zaakceptował żadnych propozycji amerykańskich i teraz z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że zrobił dobrze, no bo Amerykanie sami zmienili te perspektywy. Czy my jako No nie, Polacy... ja bym się z tym nie zgodził, no moim zdaniem. Okej, dobra, to tylko Moim zdaniem zadam pytanie, czy my jako Polacy możemy na, się nauczyć czegoś od Zełenskiego? Trump wymógł na Zełenskim zgodę taką zgodę na warunki, którą Amerykanie uważali i na taką pozycję, że są w stanie przehandlować z Rosjanami. Oczywiście, jak widzimy, te warunki różniły się od tego, o czym rozmawiano na początku roku w owalnym gabinecie, podczas tej słynnej scysji. No bo w owalnym gabinecie między Zełenskim i Trumpem wtedy ta rozmowa rozbiła się o to, że Amerykanie w ogóle nie chcieli Ukraińcom dać żadnych gwarancji. Tu już bardzo wyraźnie mówiło się o gwarancjach europejskich, no i jakichś gwarancjach wzmacniania, takich gwarancjach dla tych gwarancji europejskich, gwarancji ze strony Ameryki, czyli w trakcie tego pół roku, czy tam więcej niż pół roku, Zełenski uzyskał, tak? Uzyskał od Amerykanów pewne ustępstwa, i to znaczy, że czyli uzyskał jakiś rodzaj gwarancji militarnych. My też nie wiemy dokładnie, na czym te gwarancje miałyby polegać, no ale nie miało to być tak, jak było to w gabinecie owalnym. Macie umowę o wydobyciu surowców i współpracy gospodarczej, no i to jest cała wasza gwarancja, bo jak nasi biznesmeni tam będą z Ameryki, pojadą na Ukrainę i będą robili z wami deale, no to Rosjanie nie będą ważyli się zaatakować kraju, który robi wielkie interesy z Amerykanami. No to Zełenski coś uzyskał, no ale pamiętajmy, Zełenski ma strasznie trudną pozycję, no bo ta słaba gospodarka ukraińska jest na torach wojennych. Społeczeństwo jest na pewno coraz bardziej zniecierpliwione wojną. Widzimy, że ma kłopoty z poborem. To jest obrona i to jest... Ukraińcy na pewno są o wiele gorszej pozycji niż Rosjanie, no a mimo to się bronią, no i tu z tego powodu szacun, jak to się mówi. No właśnie, to jeszcze zadałem pytanie, czy możemy się od Ukraińców czegoś nauczyć w tym kontekście, nasze polskie elity? No, na pewno tak. Ukraińcom udało się. To jest wielki sukces, że Ukrainy, że nie było właśnie tych 3 tygodni, czy 4 tygodni, czy kilku miesięcy i Ukraińcom udaje się od lutego 2022 roku skutecznie bronić niepodległości swojego własnego
państwa. Bardzo szybko Ukraińcy się dostosowywują do zmieniających się warunków. No i tutaj powinniśmy się od Ukraińców uczyć, no bo ostatnia ta afera dronowa no pokazuje, że my się jakoś nie uczymy. Bo ja wyciągam wnioski z tej afery dronowej. To jest takie, że od 2022 roku, czy od 2023 wiadomo było już, że drony są jednym z podstawowych środków bojowych, a my ani nie rozwijamy tego przemysłu dronowego, ani z nikim specjalnie nie współpracujemy, ani nie zamawiamy nowych dronów, a już nie mówiąc o obronie antydronowej, której jak widać nie mamy, bo taki jest wniosek. No, ja mam wątpliwości co do podejścia polskich elit. Ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy cały czas zawsze blisko tego syndromu 1939 roku, że jak coś się stanie, to polskie elity zaraz pojadą sobie na zachód i uciekną. Tego bym się bał, bo jak mówię, dla mnie jest to zaskakujące, że generalnie nie tylko obrona antydronowa, ale obrona przeciwrakietowa i przeciwpowietrzna to jest nadal nasza pięta achillesowa. To nie jest rok, to nie jest 5 lat, to nie jest 10 lat, tak? Ten system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, wiadomym jest, że my go nie mamy od lat 90. No i mijają 3 dekady i gdzie to wszystko jest? Wojna się do nas zbliża, a my rozwijamy to wszystko na papierze. Inna sprawa, no teraz też ostatnio mogliśmy się przekonać, doktryna obronna, jaką dysponujemy, to jest doktryna z 2020 roku, czyli doktryna w ogóle nieprzystosowująca do tego, co stało się po roku 2022. Minęło 5 lat, nie mamy doktryny obronnej. Co to znaczy, że nie mamy doktryny obronnej? Doktryna obronna to nie jest tylko papiurek kilkunasto czy kilkudziesięciostronicowy. Jeśli nie mamy doktryny, to nie mamy de facto systemu obrony. No i pytanie jest, no właśnie, dlaczego my tego systemu nie mamy? Rozmawiamy i dyskutujemy o wszystkim, a o tak podstawowych rzeczach, właśnie jak system obronny i zdolność systemu obronnego do odparcia ewentualnego ataku przeciwnika, o tym się w ogóle u nas nie dyskutuje. A ja wyciągam wniosek, skoro nie mamy doktryny, bo doktryna, ten papier, sam doktryna, to ta sama doktryna jawna, za nią jest opis, i to już najczęściej tajny, całego systemu obronnego państwa. To prawdopodobnie jesteśmy w ogóle do tego, do przyszłej wojny nie przygotowani. No i to budzi moją wątpliwość, dlatego ja mówię o tej analogii do tych elit z roku 1939 roku. Te elity były równie beztroskie jak nasze elity i Polska no do wojny, jak się okazało, przygotowana nie była i z Ukraińców powinniśmy brać właśnie wzór pod tym względem, że Ukraina, jak wszyscy liczyli, jednak się nie rozpadła. A ja nie jestem pewien, jak my nie mamy podstawowych rzeczy, jak mówię, nie mamy podstawowego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Czy w przypadku ataku agresora na Polskę, czy to się wszystko nie rozpadnie? Nie rozpadnie. No nie mamy to, my nawet tego systemu nie mamy. No i pytanie jest dlaczego? Dlaczego elity tolerują ten stan rzeczy? Dlaczego społeczeństwo właściwie chyba się z tym pogodziło? No bo przecież to jest bezpieczeństwo również każdego z nas. No bo to jest to, co przerobiliśmy. Te drony powinny być ostatnim sygnałem alarmowym, prawda? Że nikt nie wie, nie znamy sygnałów alarmowych, nikt nie wie, co mamy zrobić, jeśli przyjdzie wojna, tak? Obrony cywilnej, czegoś takiego jak obrona cywilna de facto nie ma, bo system obronny to również są działania obrony cywilnej. To są szpitale, no można byłoby bardzo dużo mówić. Ja uważam, że prawdopodobnie jest tak, że my jesteśmy do tego nieprzygotowani, tak?
Też coś takie wrażenie, że zarówno społeczeństwo, jak i elity polityczne są zupełnie nieprzygotowane do tego. Żyjemy w innym świecie. Jakbyśmy nie wiedzieli, że te zagrożenia są coraz bardziej realne, jakbyśmy patrzyli na to, co dzieje się na Ukrainie, no jakoś taki, jakiś taki film fabularny, wojenny, który nas nie dotyczy. To jest naprawdę zastanawiające, ale to bardzo źle moim zdaniem o nas, bardzo źle o nas świadczy, no bo dla każdego państwa podstawową rzeczą i dla polityki każdego państwa to jest przetrwanie na arenie międzynarodowej, tak? A my podchodzimy do naszego bezpieczeństwa, jak ono byłoby nam już z góry dane, jakby rzeczywiście Pan Jezus Król Polski i Matka Boska nad nami czuwała i uważamy, że to jest wystarczające. To ostatnie pytanie, o ile mogę je zadać, panie doktorze, jak to wygląda czasowo? Dobrze. Proszę. A propos Niemiec, jesteśmy obserwatorami. Proszę odpowiedzieć z perspektywy laika, co na to wszystko Niemcy, jak postrzegają tę sytuację, jak odnoszą się do wojny na Ukrainie i może delikatnie, małe co nieco na temat sytuacji wewnętrznej, bo widziałem ostatni sondaż, gdzie AfD jest najpopularniejszą partią w Niemczech. Jak do tego może się pan doktor odnieść? Niemcy mają inną perspektywę bezpieczeństwa i w inny sposób postrzegają bezpieczeństwo niżeli my i mają do tego prawa, bo traktują nas i flankę wschodnią jako swój bufor. Niemcy nie muszą podejmować jakichś dramatycznych przedsięwzięć na rzecz budowy własnego bezpieczeństwa, co nie znaczy, że tego nie robią, bo to robią, tak? No, są podjęte decyzje o zwiększeniu znaczącym wydatków na obronę, ale jak mówię, no Niemcy dopóki nie jest bezpośrednio zagrożona flanka wschodnia, mają czas. I ten czas wykorzystują do zbrojenia. My już tego czasu nie mamy. Sytuacja wewnętrzna w Niemczech, no, rząd Merca nie jest rządem popularnym. Duża część Niemców uważa, że nie dotrzymała, że Merz nie dotrzymał obietnic. Duża część Niemców oczekiwała, że Merz będzie bardziej zdecydowanie walczył z tymi problemami, które Niemcy mają, czyli z migracją, deindustrializacją, że będzie hamował wprowadzanie Zielonego Ładu i polityki klimatycznej, etc., etc., etc. Tu o tym na razie mowy nie ma. Jest bardzo poważna, mówi się już o dziurze budżetowej. No i trwa dyskusja, no co dalej, tak? No i dzisiaj dyskutuje się o cięciach w systemach społecznych, no co nie może spotkać się z entuzjazmem większości Niemców, bo większość Niemców uważa, że żyje im się coraz gorzej. I rzeczywiście tak jest. Te dwie główne, największe grupy społeczne, klasa niższa i klasa średnia, stopniowo się pauperyzują i z tego powodu są niezadowolone i niezadowolone są też z rządzenia Merca. AfD, no to tak, dzisiaj mamy te badania opinii publicznej bardzo rozchwiane. Jedne badania pokazują równowagę tak na poziomie 24-26% AfD i CDU, ale są też i takie badania, które pokazują, że na przodzie jest CDU, no i są też takie, o których Pan mówił, że na przodzie jest AfD. Ja bym na razie był bardzo spokojny, ponieważ się rzeczy
sytuacja AfD jest pod kontrolą establishmentu. To, co nazywamy co Niemcy nazywają Brandmauer, zaporą ogniową tej partii, ona dosyć dobrze działa. Udaje się tę partię izolować. No i te partie establishmentowe mają, jak już dojdzie do jakichś znowu kolejnych wyborów, to dzisiaj możemy powiedzieć, że mogą liczyć na jakąś tam większość. Małą, niezbyt wielką, ale jednak większość, jeśli zwiążą ze sobą te siły. Problemem są rzeczywiście wybory w tym roku i w następnym roku, które będą wybory w landach. No i pytanie jest, czy w niektórych landach byłej NRD, w Niemczech Wschodnich, AfD wygra i to taką zdecydowaną większością. W Saksonii-Anhalt badania opinii publicznej pokazują, że AfD może mieć nawet 40%. No i jest pytanie, czy nie będzie aspirowała, czy nie będzie miała mandatu do zdobycia władzy, no bo w ten sposób ta zapora ogniowa byłaby osłabiona, byłaby w tej zaporze ogniowej luka, powstałaby bardzo poważna luka. Ale ja uważam, że establishment rządzący ma cały czas mocne karty. Przypomnijmy, no na przykład kontrolę nad mediami publicznymi, to pełną kontrolę nad mediami publicznymi, kontrolę nad pieniędzmi budżetowymi. Wszystkie partie w Niemczech mają swoje polityczne fundacje. Te fundacje są zasilane z budżetu zgodnie z proporcją uzyskanych głosów. No i AfD jest tą partią, której fundacja nie dostaje ani grosza. Krótko mówiąc, jeśli idzie o dzień dzisiejszy, to ja bym postawił tezę, że już tutaj tak bardziej zdecydowanie, żeby to coś powiedzieć, tak, że jednak AfD, establishment na dzień dzisiejszy, tak, na 30 września 2025 roku, establishment kontroluje sytuację. No i można sobie wyobrazić, że jak nawet w którymś z tych landów będzie zagrożenie przejęcia władzy przez AfD przed wyborami, no to media, propaganda spowodują, że zacznie AfD spadać. Tak jak to było w roku 2000, pod koniec roku 2023, gdzie AfD miało bardzo dobre wyniki, no i odpowiednie działania polityczno-medialne spowodowały, że AfD spadło. No teraz znowu AfD i to bardzo wyraźnie, no, trzeba powiedzieć, tak, że można taki uśredniony wynik dzisiaj poparcia AfD w Republice Federalnej Niemiec to jest około 25%, czyli co czwarty Niemiec chce głosować dzisiaj na AfD. To jest bardzo dobry wynik, no bo AfD ściga się z CDU-CSU o to, kto będzie numerem 1 na niemieckiej scenie politycznej. No ale jak mówię, to jest na razie tylko 20%. Partie establishmentowe, mniej lub bardziej establishmentowe, no, mają nadal większość i to one kontrolują niemiecką scenę polityczną. Czy te 25-27%, które dają niektóre badania, czy to jest szklany sufit dla AfD, czy AfD ma potencjał przekroczenia 30%? No to jest właśnie to pytanie, ale ono zależy od jakości rządów obecnej również koalicji. My zwracamy uwagę i skupiamy się na tej prawicy,
prawicy na prawo od CDU, ale pamiętajmy, że no, społeczeństwo niemieckie, lewica, liberalna lewica, no to jest nadal zdecydowana większość, bo duża część CDU to też jest taka, no powiedzmy, to nie są liberalni konserwatyści z naszej perspektywy, no to z naszej perspektywy też to jest taka liberalna centrolewica, tak? Jak na razie, moim zdaniem, dla tego rodzaju większości nie ma i establishment bardzo dobrze broni się, izolując AfD, czy to w mediach, właśnie, czy to finansowo, politycznie. Jak na razie establishmentowi dobrze to wychodzi. Bardzo dziękuję za ten głos. Jeśli chodzi o tę sprawę gospodarczą, to tylko mogę na sam koniec dodać, że rzeczywiście ciekawym może papierkiem lakmusowym pokazującym to, że Niemcy gospodarczo mają się coraz gorzej, jest to, że ostatni rok był pierwszym od wielu lat, w którym więcej Polaków z Niemiec wróciło do Polski niż do Niemiec wyjechało. Więc to jest taki ciekawy. No, tylko że u nas też wzrasta bezrobocie, sytuacja gospodarcza u nas też jakby nie zachęca. Ale być może będzie to jeszcze gorsza. To już jest dyskusja na osobną rozmowę. Bardzo dziękuję panie Pamiętajmy, doktorze. to jeszcze jedna uwaga, że tam jednak w Niemczech jest większy socjal. Jest, to prawda. Cóż, bardzo dziękuję. Może jeszcze o Niemczech niedługo porozmawiamy. Dziękuję za czas i wiedzę. A Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do wsparcia Nowej Konfederacji i do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam. Dziękuję, do widzenia.